Pozwólcie, że odłożymy więc na bok tę skromną walizeczkę i poinformuję was, że jeżeli to oglądasz, to właśnie w tym momencie pisze się piękna historia polskiego YouTube'a, albowiem to są 2 sztabki złota i każda z nich o wartości 1 miliona PLN-ów. 2 miliony złotych. Tak jakoś się nam zbiegło w czasie, moi kochani, że Dose wypuścił właśnie do wszystkich sklepów Żabka w całej Polsce puszeczkę, którą wam zapowiadałem, puszeczkę, którą wam obiecywałem, puszeczkę, którą może zakupić każdy z was. Niezależnie od tego, ile masz lat, albowiem mówimy tutaj o żółtej puszce, która jest mrożoną, zieloną herbatą z pysznym, słodziutkim miodem, która nie ma ani 1 miligrama kofeiny. Co za tym idzie, niezależnie czy masz 10, 12, 15, 50 czy 60 lat, możesz ją kupić. I ona jest, moi kochani, ta herbata jest zajebista. Babciu, to jest zajebiste! Kiedy robiliśmy 1 Million Tour, to stwierdziliśmy, że pójdziemy w całą Polskę i rozdamy wam 1 000 000 złotych. A teraz 2 miliony subskrypcji mniej więcej zbiegły się w czasie ze startem marki Dose. Natomiast jeżeli ten krótki i jakże emocjonalny wstęp mamy już za sobą, to przejdźmy do wyjaśnienia wam, w jaki sposób możecie wejść do rozgrywki, która rozgrywką całkowicie ogólnopolską, która da wam możliwość wygrania jednej z 2 sztabek złota i zapoczątkuje pierwszą taką rozgrywkę w historii. Przy czym podkreślam, moi kochani, to wszystko jest związane z marką Dose i nie mówimy tutaj o loterii. Przejdźmy zatem do konkretów. Cała akcja 2 Million Gold Event nie jest loterią. Podkreślam raz jeszcze, i nie ma w niej ani 1% farta. To wszystko będzie zależeć tylko i wyłącznie od was, albowiem to nie jest loteria, tylko rozgrywka. Całość rozpoczyna się w sklepie Żabka i w aplikacji. Idziesz do sklepu i jeżeli nie masz 18 lat, to bierzesz 2 żółte puszki Dose'a, no bo tylko to możesz kupić. Natomiast jeżeli jesteś pełnoletni, to bierzesz 2 dowolne produkty Dose. Przy kasie pracownika sklepu informujesz, że jesteś użytkownikiem aplikacji Żabka. Ten skanuje twoje produkty, a następnie skanuje twoją aplikację, która wyświetla ci indywidualny kod. Tego kodu zrób screena bądź go zapisz. Następnie zapraszam cię na stronę internetową, którą przygotowaliśmy specjalnie pod całą tą rozgrywkę. Tam, wpisując ten kod, zostajesz graczem. Wtrącę tylko, że każda aplikacja może otrzymać nie więcej niż 2 kody. Kupując więc 2 zestawy, czyli 4 produkty, dostajesz 2 kody, 2 szanse na rozgrywkę. Możesz to rozbić na kilka dni. W sensie nie musisz kupować naraz 4. Możesz na przykład się z kimś naradzić i wrócić kilka dni później po drugi kod. Po wykorzystaniu 2 szans aplikacja nie wygeneruje 3. kodu przy kolejnym zakupie. Masz więc w cudzysłowie 2 życia. Cały 2 Million Gold Event trwa od 24 kwietnia 2024 roku aż do 7 maja 2024, czyli mówimy tu o 2 tygodniach. I uwaga, 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 chcę bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć, to nie są zadania kto pierwszy, ten lepszy. Całkowicie nie ma żadnej przewagi ten, kto wszedł do gry już wczoraj, nad tym, kto na przykład z was wejdzie dopiero ostatniego dnia. Całkowicie nie ma żadnej różnicy, to nie jest kto pierwszy, ten lepszy, a czas nie gra tutaj żadnej roli. Trzeba się tylko i wyłącznie złapać w ramy, o których mówimy. Nad całą formą, nad pytaniami, nad tym, jak to wszystko jest dla was zbudowane, przygotowane, jakie będziemy tutaj mieli zwroty akcji, siedzimy od wielu miesięcy. I mogę wam obiecać, że będziemy tutaj mówili o tematach mocno podchwytliwych i uważajcie na to, w jaki sposób odpowiadacie na te pytania, bo wypaść z gry możecie w sposób bardzo łatwy. Tylko dla fanów teorii spiskowych chcę zaznaczyć, zanim się podniecą. Sztabki w walizce to rekwizyty. Są wewnątrz puste, a z tyłu mają drzwiczki, przez które wsadzimy do środka prawdziwe 24-karatowe złoto o wartości 1 miliona. Nie jestem na tyle żeby po USA chodzić z prawdziwym złotem. Życie mi miłe.
Wracając do tematu. Masz za sobą już intro do startu rozgrywki. Akcja i sztabki podzielone są na dwie grupy. Wybierasz więc swój wiek, który przydzieli cię do odpowiedniej rozgrywki. 16-21 oraz 21 lat i starsi. Nic nie da zaznaczenie 16-21, jeśli jesteś starszy i na odwrót, ponieważ będzie to skutkować dyskwalifikacją w kolejnych dniach. Ten etap gry to 10 pytań. Każde z nich to pytanie zamknięte. Wybierasz tylko jedną poprawną odpowiedź spośród A, B, C, D lub E. Pierwsze 4 pytania to rozgrzewka, aby każdy załapał, jak działa strona i system odpowiedzi. Kolejne 6 to coraz wyższa szkoła jazdy. Idziemy w stronę zagadek logicznych, zagadek wykorzystujących wideo, a nawet zagadek wykorzystujących nagrania dźwiękowe, czyli słuchowych. Rozwiązywać możecie korzystając z pomocy kogo tylko chcecie, przecież tego nie zweryfikujemy. Natomiast nie ma tak łatwo. Każda z zagadek jest przetestowana pod kątem tego, jak odpowie na nie ChatGPT. Podkreślam więc tylko raz, ale wyraźnie. ChatGPT, nawet w tej płatnej wersji, nic nie da. To by nic nie dało, i tak by nic nie dało i tak. Pamiętaj, że nawet jak rozwiązujecie w 10 osób, to do dalszej rozgrywki w przypadku sukcesu przejdzie tylko wskazany na początku rejestracji. Logiczne. Śledźcie Instagrama Dose pod nazwą, która wyświetla się wam na ekranie, ponieważ nasz zespół ma podgląd do tego, gdzie popełniacie najwięcej błędów, a za pośrednictwem Insta będziemy wysyłać wskazówki. Uwaga, podkreślam, jeszcze raz, skup się. Będziemy wysyłać wskazówki. Ostatniego dnia tego etapu wszyscy dowiemy się, z kim się żegnamy, a kto na wszystkie 10 pytań odpowiedział poprawnie. Albowiem podczas trwania akcji nie będziecie informowani, czy odpowiedzieliście dobrze, czy błędnie. Unikniemy w ten sposób wiarygodnego przecieku rozwiązań. Tym z was, którym się udało, wyświetli się ostatnie, 11 pytanie, które będzie zadaniem otwartym. Na jego rozwiązanie kilka godzin i również brak zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Tutaj rozpocznie się drugi etap. Ze wszystkich biorących udział w zadaniu 11 do dalszej rozgrywki przechodzi 777 osób w przedziale 16 do 21 oraz 777 osób 21+, czyli łącznie o sztabki grać będą 1554 osoby. Pamiętajcie, że mówimy o 1 000 000 złotych. Nie będzie więc łatwo, a poznanie kryterium odpowiedzi na 11 pytanie to również część waszej rozgrywki. Jeśli zaliczyłeś, dostaniesz informację SMS-em oraz e-mail z potwierdzeniem. Gratulacje zatem i witamy w półfinale. Tutaj zaczyna się prawdziwy rozmach. Zapraszamy wszystkich półfinalistów do jednego z miast w Polsce. W trakcie całodniowej rozgrywki podzielonej na kilka rozdziałów będziesz musiał wykonać zadania, które przybliżą cię do wygranej. Zadania na otwartej przestrzeni na terenie całego miasta. I z tego nasza ekipa zrealizuje dla was odcinki, które obejrzycie na tym kanale. W tym etapie liczy się odwaga, inteligencja, sprawność fizyczna oraz determinacja. Na koniec dnia ten etap wyłoni 200 finalistów, po 100 z każdej grupy wiekowej. Finał to będzie prawdziwa równia pochyła i próba nerwów, wiedzy oraz sprytu. To podczas jego trwania spośród wszystkich tysięcy grających wygrasz złoto o wartości 1 000 000 PLN-ów. I nie bez powodu mówię, że wygrasz, bo jestem praktycznie pewien, że ten z was, kto 1 000 000 zgarnie, ten teraz mnie słucha i może to być każdy z was. Łącznie 2 grupy uczestników, łącznie 2 sztabki, łącznie 2 miliony złotych. Dose. Idea gives object personality. Mówiłem, że to będzie coś więcej niż napój. Mówiłem wam, że marka Dose będzie m.in. zajmować się rzeczami niestandardowymi. I dziś na taką właśnie niestandardową rzecz przyszedł czas. My obecnie znajdujemy się w Warszawie, natomiast już za chwilę będziemy znajdować się w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. A dokładnie to w Miami, na Florydzie. I mówię poważnie i może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że standardowo do Stanów lata się tak na miesiąc, no na minimum 3 tygodnie. Natomiast my polecimy tylko i wyłącznie na 6 dni. I po co polecimy? No, żółta puszka musi mieć swojego przedstawiciela. I my tego przedstawiciela musimy wam przedstawić. Mówiłem wam o tym, że projekt Dose był planowany już od wielu miesięcy. I my dziś w tym materiale cofniemy się nieco w czasie.
Ale zanim to zrobimy, pozwólcie, że przelecimy do Miami, żebym odpowiednie intro do całej historii zbudował dla Was w miejscu, w którym my byliśmy już rok temu podczas zamawiania przedstawiciela Żółtej Puszki. Witam więc bardzo serdecznie w materiale, który oparty będzie na temacie dość mocno niestandardowym, a ja z przyjemnością przedstawię Wam jegomościa, który myślę, że wielu z Was trafi prosto w gusta. Miłego oglądania. Intro teraz. Kubuś, stresujesz się? No. To będzie twój pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych? Tak. A pierwszy raz za granicą? Nie. No to chociaż tyle, nie jest tak źle. Słuchajcie, Jacob leci z nami nie bez powodu. Przejdziemy jeszcze w tym filmie do wyjaśnienia. Siema młody. Leci również ten jegomość. Też pierwszy raz do Stanów Zjednoczonych. 11 godzin lotu przed nami, tylko i wyłącznie po to. A zresztą co wam będę opowiadał tutaj, siedząc na lotnisku? Lepiej będzie, jak wam to wszystko opowiem, rzeczywiście już w tych Stanach będąc i wiedząc, że ta abstrakcja, którą tutaj dla was tworzymy w tym filmie, faktycznie ma miejsce. Przeszli, wytłumaczyli, że przyjechali tutaj w sumie tylko na tydzień. A czemu przyjechaliście tylko na tydzień, skoro robicie YouTube'a? A i tak by pan nie zrozumiał. No ale co, jakbym mu prawdę powiedział, to by powiedział, że pierdoleć. I wziąłby nas do choroszczy. Wysłał. Ciekawe, jak wygląda amerykańska choroszcz. Tak się siedzi. Z tyłu, wiesz, zaplątane wszystko. Jak Houdini, musisz se bark w***bać, żeby wyjść. No niby jest. Ty tak przez lotnisko wyjść. Z tymi kajdankami zapiętymi. No jest. O tak. Dobra. Misja zakończona powodzeniem, a co ciekawe, wiedzieliśmy, że z tym może być problem, więc nakleiliśmy na to informacje, te sztabki, te rekwizyty filmowe, żeby nam ich nie zabierali. Tyle, żeśmy jeszcze nigdy nie wwieźli. O, hello, hello. Nie musieliście, welcome. Welcome. Nie musieliście, bratany amerykańskie. Bo nie wiem, czy to nie z okazji tego GTR-a na Golden Gate, no. Bo wcześniej jak przylatywaliśmy, to powiem wam, nie było tak. Wychodzisz i od razu, chłopie, drzwi się otwierają, bucha perfum w ryj, od razu balon leci. Nie wiem, czy to na tego GTR-a, czy na Hana. Musimy robić dobre intro Hana, bo niedługo kosmetyki wychodzą i żeby ludzie z sympatii do niego kupowali. Żarty żartami, znaczy no kosmetyki z Hanem niedługo wychodzą, więc to jakby nie jest żart, ale kupować będzie można, bo zajebiste, a nie, bo się Hana lubi. Znaczy możecie go i tak lubić, zresztą będę tłumaczył. Klasycznie po wyjściu z lotniska, które trwa z godzinę i zawiera m.in. przejazd pociągiem, odebraliśmy auto. Pojechaliśmy na chatę, minęła noc, a następnie wstał dzień. Przepraszam, proszę o ciszę, tak? Ta przestrzeń powietrzna jest mi nie na rękę, bo chcę coś przekazać ludziom tutaj. Oni się tu zebrali, żeby posłuchać, a my tu przylecieliśmy, żeby coś wam, moi kochani, dostarczyć. Przechodząc do tematu... weź ten samolot, to hałasuje strasznie. Dobra, w miarę poleciał. W każdym razie... O, hello. This one is for sale? Why everyone want to sell me something? Ah, okay. What's the price of this one? 7 million. Too expensive. Yeah, I know. Have a good day. Dlaczego stoję na środku ulicy i ktoś chce mi coś sprzedać od razu? Czy ja wyglądam jakbym kupował wszystko, co się da? Grażyna, daj cash! Sprzedał mi pan to. 100 000 chłopie w sklepie wydane. O, wypsuło mi się na środowy film. Znasz na temat 13 000 wydanych właśnie? Otwórz ktoś bagażki. Kupiliśmy to! Dobra, przechodząc natomiast do tematu na poważnie, o ile w ogóle można zaryzykować stwierdzenie, że przejdziemy do czegoś na poważnie, bo pewnie skończy się to zupełnie odwrotnie. Nie ma czasu na czapeczkę, gówno leci z nieba! To przylecieliśmy naprawdę do Miami i czeka nas tutaj kilka intensywnych dni, które rozpoczniemy sobie już teraz. I moi kochani, ja mówiłem wam, że projekt Dose to coś, co planujemy już od bardzo dawna. I kto z was brał udział w akcji 7 Out? Przyznać się, kto z was uważnie czytał e-booki, bo pozwólcie, że w tym momencie ja odniosę się do 27 strony e-booka, która mówi to jasno. Wizytę w USA kończyliśmy natomiast czymś, co wam tutaj kulturalnie
naturalnie zostawię, pokażę, a jak przyjdzie czas, to wjadę tym przez ścianę, wysiądę i powiem witam. Ale na wszystko przyjdzie czas. To taki drobny spoiler dla was. I wy się dziwicie, że ja wydaję pieniądze. Znaczy, ty się najbardziej do mnie dopierdalasz o te rzeczy. Stoję tu, nagrywam wstęp. W ogóle nie prowokowałem, niczym. Nawet nie stoimy tutaj sportowym samochodem, siedzimy w miniwanie. Wychodzi chłop z chaty i mówi, że zna sprzedaż. Co? No ten dom. Czy nie chce kupić poważnie? Ja mówię, nie, że za drogie. Pytam ile? On mówi 7 milionów dolarów, kurwa. 7 jest szczęśliwe. Można kupić. Trzeba to trzeba, nie? I serio, tak było. Nawet nie komentujemy. A do 7? No. Który ten? No ten. Znaczy ładny. Nie prowokuj. Bo mi mówisz, że ładny, a później będzie... No, on ma też za plecami wodę. Ma. Ten skuter nie kupiłem przypadkowo. Czyli do skutera teraz za 100 koła kupimy chatę za 7 baniek dolara. Tak. To muszę ci powiedzieć, drogi Hanie, że albo musimy opierdolić kilka puszek, albo kilka kosmetyków. Natomiast coś na pewno musimy opierdolić, jeżeli nie jedno z tych dwóch, to chociaż nerki. Przyjechaliśmy i ja, moi kochani, dlaczego ciągle ktoś hałasuje? Czy chłop teraz musi dokręcać ten dyferencjał? Yeah, it's a Jerry! Look, to jest on, i to jest on. Your apocalypse is ready for you, sir. Thank you, Jerry. Look, Perfect match. old school stuff. Hello, Jerry. Last time when I saw you, it was 1 year ago. We ordered Apocalypse with you. Stop. Tu labuda z przeszłości. Cofamy się w czasie o rok, albowiem byliśmy na to przygotowani i nieźle to przemyśleliśmy. Jest 4 kwietnia 2023. Nagraliśmy wtedy zamawianie, wiedząc, że przyjdzie czas na dzisiejszy film. Mieliśmy wtedy jazdę testową, zderzyliśmy się pierwszy raz z tego typu sprzętem, zobaczyliśmy, co nam się podoba, a co wygląda średnio. Posiedzieliśmy przed kompem i skonfigurowaliśmy to, co dziś odbieramy. Ogólnie wizyta w jeszcze poprzedniej siedzibie należała do raczej tych pozytywnych i dość zabawnych. Pozdrowi pan widzów? Ja, pozdrowie, tak. Co to jest? Greetings from USA. Hello from the USA. Ja jestem Polak też, ale nie tak dobrze gadam po polsku jak kiedyś. We need to see the bigger one. Yeah, the Juggernaut's the biggest truck we got. Hellcat Okay. loader, you know, TRX, it's definitely. That's what we need. All right. Kurwa, trochę taki duży jest. We got a lot of crazy stuff in Poland. This one is definitely that what we don't have. You'd be the only one. Only one in Poland? How many of this in Europe? This one here, there's about 6 in existence. But most of them in USA, yeah? Correct. Europe, none. You would be the first one in Europe. To jest popierdolone. To mi się nie mieści w kadrze. How people look on it on the street. Unbelievable. You pull up with one of these next to Lamborghinis or Ferraris, man, you get so much more looks on this than a Ferrari. Because there's nothing like this out there. Awesome, man. My Polska brother right here. No i k***a kupiłem, jakoś tak wyszło przez przypadek. Nie wierzę w niego. Zrobię sobie zdjęcie, a później sobie zrobię takie samo k***a w Krakowie pod Wawelem. Tutaj w Miami, chłopie, palmy, wieżowca, a my tutaj będziemy mieli Wawel. Pod zamkiem zostaniemy. Jak założą blokadę, ty na Kazimierz tym jedziesz. No właśnie, jak na to blokadę założą? Nie założą, popatrz. No, zakupy w Miami uznaję za udane. Hit it, man. That thing's heavy. Here we go. Welcome. The apocalypse. And a year later, we have your apocalypse finally built. No i właśnie, tutaj jest informacja dla was, moi kochani. My tego Jeepa zamówiliśmy dla was rok temu. I my tutaj byliśmy. I mało tego wszystkiego, kto z was zauważył, że w pierwszej reklamie Douza, podczas kiedy Bugatti wjeżdża na stację benzynową, to z tyłu jest billboard. Billboard żółtej puszki. A mało tego wszystkiego, przy nim powiewa flaga Ameryki. I dziś tu, w tej Ameryce jesteśmy, a to był ukryty przekaz. Shut up! Fucking truck! This is so loud! Happens all the time. Everything in America is fucking loud. Big, loud, and aggressive. That's what America is all about, my friend. Good say. You gotta look up this giant 50,000 square foot build facility where we crank out Jeeps, Broncos, Mercedes, Rams. Where is yours? We don't have it.
A, okej. Neither one. We have over 30 different mechanic bays. We have 82 professional technicians that literally hand build every truck that comes through here. This Brand is new factory. When I was here 1 year ago, everything was 10 times smaller. That's what happened. We went into a bigger facility. That's why we lost a lot of what was over there. And Okay. things were crazy to get this done. Yeah, this one looks crazy. This one gonna be 7.6? Yes, that's how we're gonna do it. Wszystko tu napierdala! Jak to w ogóle... Ram TRX, 800 horsepower engine Hemi Hellcat, just like yours, but yours is gonna be way louder. Way louder? Way louder. There's so many dampeners, very big engine bay. So with that engine is just... I turned it off my mind because only what I wanted to hear is my gonna be louder. We got crazy stuff. People contact us all the time to build the most insane creations on the planet. When you called me and said, Jerry, I need to look like this, and we did it. But that's actually a pretty normal build for some of the stuff we do. Because the craziest stuff that you see is like beyond the pale. And I'm gonna show you one of the craziest builds that we do right now. It's gonna blow your mind. Your audience, never seen anything like this. This is pure 100% USA. Co to jest? To pływa. This is the Apocalypse boat truck. Half car, half truck, 100% functional. You could take this on a USA road right down to the lake, drop it in there, and now you're on the water. You got a rudder, you got a propeller. I just shit my pants. There it is, Buddha. That's the one, man. Jerry, you are a crazy motherfucker. I know, that's what we are. Being a crazy motherfucker, is that what you're doing for a That is living? what we do for a living here at Apocalypse. Co ty powiesz w ogóle? Musimy takie zbudować. Dobrze, że Jerry nie rozumie tego, co ja mówię, bo zasadniczo to mi się s***cyńsko nie podoba. W sensie, nie zamówiłbym czegoś takiego, ale jest to Chciałbym zobaczyć tutaj panią w urzędzie. Ty, właśnie, jakbyśmy to chcieli rejestrować, to jako łódź, jako samochód? How to register it? You register it as a car and you register it as a boat. Ty, on ma tam grilla. This is for barbecue? Yep, absolutely. Got the whole family back there. You gotta feed them. You're on the ocean, you know? You'll even notice there's some seaweed on it. Why? Because we took this thing out yesterday. We're driving around on the water for about 2 hours. It's a lot of fun. Czemu jest grill przypierniczony? Dlaczego, Powiedział, że masz całą rodzinę na morzu i musisz ich wykarmić. Łowisz rybę z paki, nie? Bierzesz tą rybę i dajesz na grilla i cała rodzina je rybę. Ludzie, znalazłem Nemo. You can go through the streets? Oh, yes. America is crazy. We do what we want in America. Damian, czy ty masz jeszcze jakieś pytania, czy tu się da cokolwiek zarejestrować? Czy dalej przeszkadza ci brak tablicy rejestracyjnej z przodu? Przyciemnione szyby? To wszystko przy tym to jest wielki i bąbelki. Tu można jeździć łodzią. Chłop nic nie mówi nawet. Jak zobaczyłem stamtąd, to mówię tam jest, ale jak później zobaczyłem już tą płetwę, to mówię ale to pływa. You are sure this is swimming? 100%. I'm taking it out. Well, you don't sound like 100% sure. I'll show you videos. Where is our? Jerry mówi, że najpierw oprowadzi nas po wszystkim dookoła, pokaże nam te najbardziej niesamowite rzeczy, a dopiero później przejdziemy do wisienki na torcie, czyli odbioru naszego. Natomiast rzeczywiście mają tutaj pieruński ile ja mam lat? Kurewny rozmach tutaj mają. To jest wielkie, to wszystko jest tutaj mocno amerykańskie i to wszystko jest w 100% customowe. I wierzcie mi, że ten, który przygotowaliśmy dla żółtej puszki, jest piękny. No i zasadniczo ten tour po fabryce trwał w najlepsze. Nie przestawali nas szokować tym wszystkim, co oni tam lepią. Mają swoich spawaczy, swoje komory lakiernicze, mają ludzi od silników, zawieszeń, szycia wnętrz i tak wymieniać by można było bez końca. Przechodząc natomiast do sedna, na koniec pokazali nam technologię, w której lakierują, aż nagle, bez żadnego ostrzeżenia czy jakiegoś przygotowania, patrzymy, a Jerry macha łapą jak na jakąś taksówkę, bo przywieźli naszego. O to był on. This one. The one. No i teraz to nabrało sensu, tylko że on jest biały. I teraz
Wiecie, dlaczego ci dwaj jegomoście przylecieli do Ameryki razem z nami? Albowiem nie przylecieli oni na wczasy, a ja mówię wam absolutnie poważnie. Ten apokalips jest na chwilę obecną biały, ale już w przeciągu ilu? 2,5 Godziny. Nie no, w przeciągu dnia musi być żółty. I tych oto dwóch przystojnych kawalerów ściągnęliśmy tutaj ze sobą do Ameryki tylko i wyłącznie po to, żeby żółta puszka miała żółtego przedstawiciela. I to jest całkowicie popierdolone. Właśnie tym na co dzień zajmuje się Dose. There's your keys? Oh, it's burning the tires? No, unless you want to. A dobry jest ten ziomal. Ty, wyje to! O! O, fuck yeah! Everything is lightning. It's like Christmas tree. She's beautiful. No dobra, ma ponad 800 koni, 6 kół, waży ponad 3 tony, pali gumę, kręci bączki, pewnie skakać się tym da. Jakby w tym wszystkim mega mnie to cieszy, że ta herbatka jest po prostu dobra. Czy mnie? Bacuwo mnie? Ty no, ale normalnie taką kozą czuć trochę. Nie wiem, czy to z tej skóry. Tak świeża skóra, że jeszcze kozę czuć? No powiem ci, bacuwa jak chuj jest, nie? Ty patrz to, patrz to, patrz to. Ja kurwa mam fetysz tej żółtej puszki. Ona jest tu na wymiar, nie? Pato. No nie da się ukryć, że ma kompresor. Z fajnych rzeczy, które jeszcze ma, to kilka takich klipsów. Kurwa. Damianku, bo zaraz to złamie. A, ty bo mi palca gnieciesz. O, jest. No, to z fajnych rzeczy, które jeszcze ma, to jest to. Gdyby tego wszystkiego było mało, to on ma jeszcze ściągany dach. I tutaj normalnie można sobie po Miami śmigać ze ściągniętym dachem, a pasażer może robić tak. Alright, so you have a fully loaded Apocalypse Hellfire 6x6, customly designed by this man over here, and he has exquisite taste, you can tell. One, let's start with my favorite part. You picked a badass 24-inch rim. Very tough to get. They have that nice beaded look, and the silver really just shines on it. Add in a 40-inch Nito Ridge Grappler tire, and this thing is completely set to tear up roads, but also off-road. You want to take this to Chernobyl, you're going to do just fine over there, doing some donuts right over there. For sure, send me this car to Poland with a lot of tires, because I never seen tire like this in Europe. Oh yeah, they're very tough, but they're American tires, that's for sure. We have a lot of them over here. You go toward the front of the car. What did we do? We color matched this hood and we put in a looking glass. Why? One thing you had to have was that 850 horsepower, 6.2 liter V8 Hemi Hellcat, the greatest American engine ever produced. The supercharger makes it sound like a cat on fire. When you hit that gas, that's what it sounds like. Here in the front, you have a steel front bumper. Has that real aggressive apocalypse look. Plus, it's covered in our off-road armor, meaning rocks are gonna hit it, tree branches are gonna hit it. The road's gonna throw some weird stuff at it, especially here in Florida. It's gonna all deflect right off the car. An angry ex-girlfriend, because people are throwing bras, might try to key it. Not gonna work. This thing is set right there. Yeah! You have the aluminum frame literally protected by these liners right here, so nothing will go into the engine and screw it up. How long you are selling these Jeeps? Because you sound like 25 years maybe. Now, 4 years we started with this. Earlier you were selling the insurance. Like, right, that's right. Really? No. My dad was selling it though for the last 50 years. I see. You And got it in your blood. That's in the blood. It's the Polish blood in me. What can you say? Ja jestem Polak też, ale nie tak dobrze gadam po polsku jak kiedyś. This, you could move it with your hand. Holy shit! It goes You can up move and the down. camera by a finger? That's right. Look, now we're in the front. So look, you go this way, front and back to the back, go into the front now, boom. To jest zajebiste. Nigdy w żadnym aucie nie widziałem, żeby w lusterku można było sobie ruszać kamerą góra-dół i w ogóle przełączać przód, tył, albo split screen, że jest i przód i tył. This car is gonna be crazy content creator car. Oh yeah, I'm sure you're gonna be all over. Well, you're already all over the internet, so this one will help you a little more maybe. Another thing. Why? We don't have any fuel tank or something here. Jerry, Yeah, explain it. We like a more cleaner look, to be quite honest with you. We like a more cleaner look, to be quite honest with you.
Beardopocalypse, we just don't really like putting the containers and shovels. It looks not luxurious. And we want this thing to look like, wow, these people have money. These people mean business. Not that these people are digging their own grave. You know what I mean? Znalazł wyjście, widzicie to? Ale mi się i tak tutaj łopaty bardziej podobają. Ja se chętnie wykopię coś. Ja jestem Hamzer z Krakowa. How many girls can you fit back here? Only Buddha can answer that question. Only one. Some people even line it up and fill it up with water. Make a little hot tub action back here. You never know. Chłopaki, ale ja dla was przywiozłem ten basen. Znaczy zrobiłem. And also, you can start it up from the key. It's normal in USA, but it's not normal in Poland because in Europe it's illegal. Really? Yeah. I had no idea about that. It's not working. Well, that's the automatic start. Half price now. Hold on, let me find out if that actually works. Oh, now I'm Apocalypse baby. Or maybe. Family. It's a pretty fun vehicle. I think you're gonna have a good time with it. Now we have to only wait for license plate and we are going right through the driveway. To start wrapping immediately. Yeah. Stanęliśmy na głowie w ogóle i kosztowało to $5000 za przysługę od salonu samochodowego, żebyśmy mogli tym autem jeździć po Ameryce na czas nagrań, bo zasadniczo jest on przygotowany do eksportu na Europę. Pomógł nam z tym całym tematem znany wam już wszystkim Kamil z USA. Alright, gonna get fucked up today or what? Who? Alright. Who is that right? Przyleciał i dał tak zwane dealer plate, czyli takie tymczasowe tablice, na których będziemy mogli poruszać się po drogach. Skoro mamy już cały komplet gotowy, to pozostaje lecieć z tym wszystkim dalej. No a to, co widzieliście do tej pory, to dopiero początek. Ameryka, wszystkie drogi, wyjazdy, parkingi ma mega szerokie, ale powiem wam, że w przypadku tego auta to nawet ich szerokość jest niewystarczająca, bo tym się nie da tutaj złamać, no chyba, że w sumie może jednak się da. O kur... drzewo! No i teraz można zawrócić i niczym się nie przejmować. Czyli jednak jest plus i jest minus. Bo powiem wam, że jest zabawa fest i jest to takie dla mnie zupełnie coś nowego, jeżeli można tak powiedzieć, ze względu na to, że standardowo wiecie, no niskie, sportowe samochody. Tutaj mamy dość, że wielki, na terenowych oponach, na podniesionym zawieszeniu, gigantyczny, no ale też sześciokołowy samochód, więc mamy tutaj zupełnie inny look niż patrzenie, wiecie, przy tej samej ziemi. Tutaj to ja siedzę z 2 metry nad ziemią, a w jakimś Lambo czy w czymś siedzę 30 cm nad ziemią. Właśnie w tym momencie, o tam po lewej, mijam żółty autobus szkolny wożący dzieciaki. Podkreślam, autobus szkolny wożący dzieciaki do szkoły. Byłem na wysokości kierowcy właściwie, więc jest to swego rodzaju pojebany przedstawiciel żółtej puszki. Co to był za dźwięk, który ja z siebie wydałem? O, radiowóz. Zawiną czy nie zawiną? Zawiną czy nie zawiną? Zawiną? Chyba skręcili, ale czy zawinęli? Nie zawinęli, no. Najdziwniejsza droga do ogrodniczego w historii, no. Skręcamy w prawo, no właśnie. Dawaj, dawaj. Rozdzieliło nas jakieś auto. Gdzie ja mam zaparkować, Kajtek? To jest lepsze pytanie. Bo to powiem ci, nawet Ameryka nie jest przystosowana na 6 kół. Spróbuję tu, ale mogę trochę wystawać. Wystaję trochę? Zostawić czy szukać innego? Teraz jest git? Trochę przechyliłeś znak, no. Weź go popraw. Po prostu jest trochę niewymiarowy. Biorąc pod uwagę, że w Polsce miejsce parkingowe ma połowę długości z tego, to nie wiem, jak będziemy parkować, ale będzie zabawnie. Chodźmy po łopatę. Ponieważ Jerry troszeczkę zapędził się i zapomniał o tych kanistrach i o tych łopatach. I co on mi później będzie gadał, że tam ma być czysto, że klient nie będzie se kopał rowu swojego, w sensie grobu. To jest jakieś p***nie, przecież oni zrobili łódkę pływającą, a na nią sobie góry grilla. A co jakbyśmy kupili takiego grilla ogrodowego i dalibyśmy go na pakę? I grillować jadąc. Czaisz, o co chodzi? Takiego na kółkach normalnie, byśmy go przypięli do tej paki i popijać dołzika, bo dołz jest dobry też na grilla. Piękne. Ale na razie chodźmy po łopatę, zejdźmy na ziemię i po kanister, bo moim zdaniem to tam ma być. Do tego to jest stworzone.
Musimy taką małą, ona się musi mieścić, za duża. No co ty, ta jest za duża. Musimy znaleźć taki sklep z akcesoriami do 4x4. Będą tam na pewno kanistry, łopaty, podkładki pod koła jak się zakopiesz, pasy do spinania, wszystko ona. Zwykle pierdoli kocopoły, ale teraz ma rację. Mądrego dobrze tak posłuchać, bo ta łopata jest za duża. Ja to mierzyłem na rękę, jak żeśmy wyjeżdżali z fabryki i ta jest taka, a ona musi być gdzieś taka saperka właśnie. Ale właśnie takie podkładki pod koła, jak były na tym... Co z McLarena wyciągaliśmy? No, takie, co żeśmy McLarena z piasku wyciągali. A siekierę można wozić w takim aucie? Jest chyba ma tą kaburę. Fajnie by wyglądała siekierka, tylko taka mała jakaś, nie? O, kurde, w krakowsku. Dobra, weźmy ją, fajna. Ale grilla i tak bym wziął, albo wrócimy po niego. Bo jak to wyjedzie z grillem i będziemy opierdalać kiełbasę podczas jazdy, jakkolwiek źle to brzmi, to jest taki sztos. Zajawiłem się na ten pomysł. Jest totalnie nierozsądne w ogóle. Fajne. A tu jeszcze znajdźmy basen. Bo Damian jak będzie oklejał, to musi móc się schłodzić. Zakupy można uznać częściowo za udane, ale nie w 100%, albowiem nie jesteśmy usatysfakcjonowani ze wszystkiego, co udało się znaleźć. Natomiast jest już popołudnie i przed nami miał być sklep, w którym znajdziemy to, czego potrzebujemy, żeby sprawić, aby design Apokalipsa był takim, jaki ja uważam, że powinien być od samego początku. Natomiast ten sklep za chwilę zamykają, więc my zatem udajmy się w stronę domu. Przyjechaliśmy na naszą jakże spokojną dzielnicę, no i powiem tak. Zdania są podzielone. Jedni lubią, drudzy nie lubią. Właśnie tam faka ci pokazał. Pierwsze 30 sekund na dzielnicy? Tak, patrzy na nas i tak. Teraz będą chaty na sprzedaż. Ale ten się cieszył chyba. Ten był zadowolony czy nie? Żebyś ostrożnie jeździł, bo nie chcę, żebyś się wjechał w jakieś kłopoty. Gorzej niż wyjeb spadochronu na Golden Gate nie będzie. Ale to tylko brzmiało, jak ja bym zadupcał. Przecież to chłopie jedzie... Ja jechałem tu z 30 mil. A to Bo to tak jak brzmi. miałem sprzedanie za setkę. No gdzie? Jak to chłopie setkę, to w ogóle nie jedzie. My siedzieliśmy przy basenie, a Tu jak będziesz kleił, to cię będą łaskotać po plecach listki. Tak będzie ekskluzywnie, egzotycznie znasz. Filmiki są na YouTube. Nie ma, patrzyłem. Lusterko, petarda, nie trzeba nic jest git. 6 godzin i będzie gotowe. W sensie drzwi czy całe auto? Całe auto. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde sea papi. Voy donde sea papi. Donde sea papi. Voy. Podczas kiedy chłopaki działają w dość niecodziennych warunkach do oklejania, my pojechaliśmy do samego centrum Miami po brakującą rolkę folii. Odbiór u gościa, którego już kiedyś widzieliście. A kto z was pamięta? Gracias, señor. You buy money trucks or some shit? This apocalypse, you got a place? Yeah, bro, you can ride all over here to Homestead, everywhere, all the humps and all that shit. But like, wait, can we go through the Everglades? Yeah. Really? Through the Is there alligator? alligators there? Holy shit. Ej, ale są tu, Kamil, tak zajebiste kolory, że aż szkoda przestać nagrywać. Chodź popatrz na Grażynę, jakie tu są kolory. Jakie kolory, ja p***dolę jak w klipie jakimś. Misja zaliczona. Jeszcze do AutoZone po parę brakujących pierdół i można kontynuować zabawę. Zapraszano, pofoliano, tu wrapano, in Miami, meine Freunde, można wrapać. Ale jest piękny, co? Mija godzina za godziną, element klejony za elementem, z czasem zachodzi słońce, ale świeciło dość mocno przez cały dzień i niektórym w połączeniu z dorwaniem się do niedostępnych w Europie VR okularów od Apple'a zaczyna bić na banie. Ty widzisz nas? Widzę, no.
Dom wariatów. Jeden w pinglach goni po całej chałupie, drugi z górniczą latarką klei maskę w salonie. Dzień jak co dzień. Drodzy widzowie, jeszcze krótka wstawka, bo zaraz zleci mi się tu jakaś grupa parapetów, która ma aspiracje do tego, żeby dowodzić tym, co dzieje się w internecie. Co ma być tu pokazywane, a co nie. Kto u kogo może być, a kto nie może. Wiem, że ci z was, którzy oglądają ten kanał na stałe i są stałymi widzami, to inteligentni ludzie. Natomiast dla tych parapetów, które zaraz zlecą mi się w komentarzach i powiedzą: dlaczego baron Michał Boxdel jest u Buddy na nagraniach? Budda, zostawże tego Michała, to, tamto, sramto. Słuchajcie ludzie, mam wasze zdanie głęboko w p***ie, jak mam być szczery. W sensie rozumiem, że możecie je mieć, ale to jest kanał, który ja tworzę i Michał jest moim ziomalem. Czy zgadzam się ze wszystkim, co robił ostatnimi czasy w internecie? No zdecydowanie nie. Czy jego wojna była moją wojną i brałem w niej jakikolwiek udział? Zdecydowanie nie. Czy uważam, że wszystko to, co się działo, było winą tylko i wyłącznie Micha? Nie. Czy natomiast mogę mieć to zdecydowanie w dupie ze względu na to, że między mną a Michem nigdy nic takiego nie miało miejsca i przynajmniej mnie nigdy kosy w plecy nie wbił? Zdecydowanie tak. I tak właśnie tutaj jest. Słuchajcie, Michał pojechał razem z nami do Miami, żeby sobie zobaczyć Stany Zjednoczone. I jakim ja bym był dla niego ziomkiem, gdybym wyciął go z tego materiału do zera i podpisał się pod tym, że nigdy nie będzie go u mnie na kanale, czy coś w tym stylu? Wyobraźcie sobie, wszyscy widzowie, że wasz kumpel by się tak zachował. Jeżeli Michu kiedykolwiek zrobi coś przeciwko mnie i to mnie wbije kosę w plecy, to wtedy będę się zastanawiał nad tym, co wypada, co pokazywać, czego nie, albo o czym powiedzieć medialnie. Na chwilę obecną pojechał razem z nami i jest w tym filmie i w dalszej części tego materiału również będzie. I mało tego wszystkiego, zajebiście się bawiliśmy, a dalsza część z nim związana będzie po prostu zabawna. Więc jeżeli komuś tak bardzo przeszkadza, że Boxdel jest w tym filmie w jakimś tam małym procencie, no to zapraszam do oglądania innych treści. I jest to modne ostatnimi czasy, ale nie mam zamiaru niczego zmieniać ze względu na to, że opinia naciska, albo ktoś jakieś farmazony na Twitterze, Xie czy innym gównie. I nie cierpię w tych materiałach podnosić takich tematów i tracić na nie waszej uwagi. Mało tego, nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób wybielać Barona. Ten film to zwyczajna rozrywka. Jesteśmy w Stanach i dobrze się bawimy. Ani razu nie podnosimy żadnego tematu, tego co w internecie, ani nie tworzymy żadnej opinii na ten temat. I tak jak powiedziałem, nie cierpię takich tematów. Ten kanał jest od dostarczania wam kontentu, rozrywki, od przedstawiania wam zajebistych treści. I na tym ten kanał został zbudowany, a nie na jakieś aferze goniącej aferę. Więc pozwólcie, że jeżeli przynosi to takie efekty w liczbach, czyli w tym, ilu z was ten kanał ogląda, to zostawimy to bez żadnych zmian. I mimo, że jeden przyjdzie z drugim i będzie bardzo głośno szczekał, to my i tak będziemy robić swoje, a oni i tak zawsze będą szczekać. Nie ma natomiast czasu na spanie, musimy ku końcowi. Cały czas w poszukiwaniu gadżetów do zapięcia na boczne bagażniki, znajdujemy więc centrum 4x4 i jedziemy. No centrum odjebane, jakby tu sprzedawali nerki. Wszystko wielkie w tej Ameryce jest. Wygląda jak jakiś supermarket. Please ring bell. Tutaj do sklepu się normalnie dzwoni. Wygląda jakby mieli wszystko. Patrz to, chłopie, że ja za dzieciaka nie miałem takiego telewizora w pokoju. Ja do dziś nie mam takiego telewizora. Tylko to nie jest offroad. No wiem. To jest anty-offroad. To jest prosta droga bez dziur. Szybko jednak okazuje się, że na Florydzie 4x4 to nie jest takie, jak my znamy, tylko raczej takie, jak oni uprawiają. Sklepów z tym, czego szukamy, tutaj nie uświadczymy. Chłopaki w tym czasie progresują z jeepem w dość ciężkich warunkach, klejąc i jednocześnie się opiekając. My dzień wykorzystujemy do poszukania fajnych miejscówek pod foty, stworzenia jakichś materiałów promocyjnych do całej akcji ze sztabkami złota, no i oczywiście żółta puszeczka. Całość wykonana w Ameryce, nie bez powodu herbata ma 473 ml, czyli amerykańska rozmiarówka. Wszystko składa się w całość. Mija tak ogólnie pół dnia, a wierzcie mi, że jest dziś mocno gorąco. Trzeba działać, trzeba podjąć w związku z tym kroki. Panowie, my byliśmy na zdjęciach i prawie żeśmy spłonęli. Co wy musicie mieć tutaj podczas kiedy wykleicie? Na tym słońcu rozżarzonym, tchan tobie się leje. A, w sensie przypaliłeś się. Kurwa, przepraszam, nie wiedziałem, no. Kleiłeś bez koszulki? Rano. Ja uważam, że nawet zimny dół z tego nie schłodzi. Ale mamy pakę. I wiecie co to znaczy. Ja przychodzę, panowie, z propozycją nie do odrzucenia.
Was trzeba rozruszać, musicie mieć więcej luzu, chłopaki, nie jak wóz z węglem. Polski gangster nie ma luzu. Rusza się jak wóz z węglem. A przydałoby się trochę polotu i finezji. Zróbmy kurwa basen, zróbmy pool party. Kuba chciał iść na basen przed chwilką. Mówił, że zrobi sobie przerwę. To może basen przyjdzie do ciebie. Kurwa, tylko że wy z tej paki zrobiliście śmietnik. Kurwa, trzeba to wszystko wynieść. Zróbmy basen. Mówię poważnie. Niech chłopaki mają coś od życia. Jak już kleją w Miami. Przepraszam, do farby czerwonej wpadłaś, czy co? Zamieniłam się w lobstera. Wyglądasz albo jak lobster, albo jakbyś się wykąpała w soczku porzeczkowym. Widać to na filmie? Widać tak, w porównaniu do ciebie zwłaszcza. Na tym białym tle? Będziesz cierpieć, kobito. Nie będę, tak nie, ja już się myłam, można drapać ręcznikiem normalnie. Mówisz? Czemu naplułeś na rękę? Że mokra bardziej siądzie, nie? Jedziemy. Szukam basenu, ale nie tego. Ten to jest chyba wersja podstawowa. W ogóle nie jesteśmy nim zainteresowani. Gdzie jest worek na śmieci, żeby wynieść te wszystkie rzeczy? Ty, jak w każdym polskim domu. A do tego to sobie zmieścimy może pół folii. Skąd oni nazbierali tyle folii? Co wy kleicie, Damian? Czołg? Z tego jest tu mieszkanie bez tego kleju. No co wziąłeś? Od sąsiada. Sąsiadowi nowy musimy kupić. Dobra, dawać tą plandekę. W poszukiwaniu niezbędnego elementu, czytaj plandeki, okazuje się, że mamy braki w wyposażeniu. Brałeś plandekę z tego? Żuka? Nie, bo wana nie ma. Wanie jest. A van jest w Miami, co teraz? Czemu to zostało w tym vanie? My tu tylko są odklejenia. Cóż poradzić, van pojechał, a bez plandeki się nie obejdzie. Wsiadamy w wóz, pakujemy się w korki, aby następnie na autostradę, a na autostradzie w USA akurat jak zawsze można liczyć na coś odklejonego. Jeśli przeoczyłeś, to chcę podkreślić, że on ma głośniki w zderzaku. Tak, w zderzaku. No, mniejsza. No i tak dojeżdżamy ogólnie po to, co potrzeba. Walizka pełna złota z kajdankami, leżak i basen na pick-upie. Normalny dzień. Przywiozłem basen, chłopaki. Ciebie ci kibitować. Ale w czym? Kąpieli. Nie, do kąpieli to wy. Znaczy ja mogę z wami. Ale robię to z myślą o was. Specjalnie tam pojechałem. Wiecie jak wam musiało być gorąco? Wiecie. O, kaczka jest w kolorze. O chłopie. Który siedzi, no. No nie, no jest grubo. Wariat, co? Ile tu jest? 30 stopni? Tu jest 32. Damian, sam tego nie zrobię. Za duże. To olimpijski nam tego zaraz wyjdzie. Teraz trzeba coś z tym zrobić. Damian, czyń honory. Ty, no będzie miał trochę głębokości. No i nie dość, że będzie miał głębokości, to będzie woda chłodna. Mało tego, mobilny będzie. Normalnie, tu ci nie pasuje, bo jest zacienienie. Co robisz? 5 metrów dalej i w słoneczku jesteś. Chłopie, zawsze z basenami jest ten sam problem. Tym nie ma. O ty kur... Nie. Kurwa, niedopompowane to kółko. Chłopaki, ale ja dla was przywiozłem ten basen. Znaczy zrobiłem. No tu miejsce jest. No jest to dla dwóch chłopaków, co najmniej. A few moments later. Witamy Damiana. No chodź. Cieplejsza niż w basenie, co? Chodź, Kubuś. Ale podniosło się trochę, powiem ci. Podniosło się, nie? Bo teraz już głową mogę dotknąć sufitu, a wcześniej miałem chłopie z 10 centów. No i widzicie, panowie, cały dzień na słońcu. 32 stopnie dzisiaj. A teraz fajerancik. Sąsiedzi w szoku. Tak? Patrzyli, co się Żarty żartami, ale trzeba by się zbliżać ku finałowi procesu klejenia. Ogólnie jest to mocno popaprane przedsięwzięcie, że przyjechali z nami chłopaki od klejenia, ale dzięki temu mamy to zrobione w 2,5 dnia, a nie 2 tygodnie, bo tyle wołały nam studia w rap w Miami. Ostatnie pierdoły, takie jak klasyczek na deskę rozdzielczą, w przyszłości zamiast gitary musi taka dołza zerować, jakieś wentylki z flagami Ameryki, co by detal cieszył oko, zamiast antenki typowa dla Ameryki, a przede wszystkim dla jeepów, łuska od karabinu plus sam karabin, fajny bajer. Ostatnie co zostaje to wkręcić tylne lampy. Tego natomiast nie da się zrobić bez otwarcia tylnej klapy, tej natomiast nie da się otworzyć, no bo przecież to oczywiste, jest tam basen, nie? Po basenu.
Jakby nie patrzeć, stoisz w delikatnie nierozsądnym miejscu, króliczku. Zwłaszcza patrząc na ten znak, który w tym momencie widzom się wyświetla. O, tylko trochę krzywo. Już widzę, jak na autostradzie i ta łopata, i ta siekiera opuszczają te trytytki, a następnie witają się z przednią szybą jakiegoś samochodu. Czymże byłoby to wszystko, gdyby w tym wszystkim zabrakło tych wszystkich niestandardowych rzeczy? Apokalips, czyli 6-kołowy offroadowy samochód, który toczy się po mieście, to fajny taki, wiecie, no kontrast. Ten samochód powinien być offroadowy, a to czy offroadowy jest, sprawdzimy już teraz. No właśnie, sprawdzimy już teraz i w sposób, jak już powiedziałem, niestandardowy, albowiem znajdujemy się w miejscu, w którym my już rok temu byliśmy. Pływaliśmy razem z aligatorami. O, skurczyn! Popatrz go! Jak Floryda, jak Miami, jak okolice Miami, to nic innego jak aligatory. I w zeszłym roku mówili, że poza naszą łódkę nie możemy nawet wystawiać ręki, albowiem coś może nas wpierdolić. Nie mija 12 miesięcy i dziś w te same miejsca postanowiliśmy się udać na 2 samochody, aby sprawdzić, czy rzeczywiście offroadowymi sprzętami są. Apokalipsa już znacie, natomiast drugi sprzęt musi być czymś mocno unikatowym. Musi zwracać uwagę i musi być niestandardowym wyborem. No to co? Może Hammer H1. Zdemilitaryzowany Hammer H1, który waży ponad 5 ton, ma normalnie płytę balistyczną, 7-litrowego diesla, pali 100 na 100 i według mitów i legend jest sprzętem, który jest niezajeżdżalny, a wiedzie absolutnie wszędzie. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy to Hammer będzie musiał gonić Apokalipsa, czy może Apokalips będzie musiał dorównać Hammerowi? No, jest to porównanie dość niestandardowe i umówmy się, że w delikatnie niestandardowym miejscu. Ale przecież ja doskonale wiem, bo całkiem dobrze was znam, że na to czekacie. A mało tego wszystkiego, doskonale zdaję sobie sprawę i nawet nie mam do was żalu, że pewnie macie nadzieję, że coś nam rękę upierdoli. Czy tak będzie? Dowiemy się już za chwilę. Bien forrado los paquetes van. There's nothing but gas. Ya sabe que solo estoy fumando Sasai for some blows and I gotta pass. I'm sending loads and they sending cash, but not in that order. Tengo una mami en LA and she hold on the treble. I slide across the border. Ella una gatita linda, pero como que nine esa tipo muy fiel. Ese culito lindo está a otro nivel. Me saco de los babies so I know it's real. But we keep it in order. You know I got ops in and out the cell. No hablamos con cops, we would never tell. If you go against the gang, then you riding in hell. Billones de la calle me quito, de la calle me quito. Billones de la calle me quito, lo puedes imaginar y lo necesito. No pierwszy test można uznać za udany, zwłaszcza, że nie zauważyłem jednego przepustu. Przeskoczyłem przez niego i jebcie było, jakby mi szyba miała pęknąć, ale chyba nic mu nie jest, fajnie to wyglądało. No to dobrze. Ale to nie przetrwało,
Słuchajcie, jesteśmy w materiale, w którym dowiedzieliście się, że do wygrania macie 2 sztabki złota po 1 000 000 każdą. Umówmy się, tutaj co by się nie działo, to nie może być macania żadnego. Tutaj żadnej gry wstępnej, delikatnego dotykania. Tutaj normalnie jest sytuacja, w której widzę pobocze. Ja jestem prosty chłop ze wsi. Jak widzę pobocze, to poboczem napierdalam. Jeżeli samochód oczywiście na to pozwala. Powiem tak, pierwszy test uważam za udany, tylko to się nam tu otworzyło. Ale tak poza tym, jakby nie patrzeć, to elegancko dał sobie radę. Powiem wam szczerze, że z tym kompresorem to naprawdę leci, bo niezależnie od tego, jaką mam prędkość i czy jestem na poboczu, czy jestem na asfalcie, jak wjeżdżę gazu i poczuję, że ten kompresor zaczyna wstawać, on zaczyna wyć, to ten samochód traci trakcję z tyłu, bo on na chwilę obecną ma napęd na 4 koła, ale na 4 tylne. W związku z tym, jak wcisnę, on dostaje newta momentu, to rzeczywiście zaczyna uślizgiwać. Prowadzi się jak ponton, to jest prawda, nieuniknione i nie mogę się tego wyprzeć. Wielkie, gigantyczne opony, wielkie, gigantyczne felgi. Zawieszenie, no nie jest to przystosowane na pewno do takiej pewnej jazdy. Jak ściąga nas delikatnie w prawo i lekko odbijemy, to musi się ten samochód dopiero uspokoić, ale Hammer, że to nawet nie pojedzie chyba więcej niż 50 na godzinę. Nie, 55 maksa, stary, to straszne. A jak was mijam, to kozak, co? No, zajebiście. A teraz gotowy jesteś? A co tam jest? Wjeżdżamy się centralnie w te bagna. A tam jest naprawdę bagno? No naprawdę bagno, wjedziemy centralnie tam po środek. Bagno! Ale jeszcze dlatego, że jest bagno, to właśnie Jana powiedziała, że jest żółw jakiś zdechły i jest sępów z 20 nad tym żółwiem. Pierdolić go chyba chcą. Umarł żółw? No, taki bydlak. Biedny żółw. Co jak to był wojowniczy żółw ninja? Dobra, dawaj, bo mamy mało czasu. O, będzie przygoda. W każdej chwili szkoda, świat jest piękny, czy go znasz? Kurde, sam nie wiem czego się mam spodziewać. Halo. Słyszymy cię, ma być rozp***dol, mamy być w zajebistych miejscach, ma być wody w mamy się zastanawiać, czy to stamtąd wyjedzie, czy nie wyjedzie. Zdaje się na ciebie, baron. Jesteś gotowy na leciutki Ja pierdolę, jakie wielkie sępy. Jakie wielkie, patrz. Zasadniczo jestem tego totalnie niepewny. Nie spadnij. Głęboko jest? Nowa folia, Damian k***a zachwycony. Jest dobrze! Wolno! Jedź wolno, bąbel! Szukaj tu jakiegoś aligatora. Da, są dziury. No co ty, zmiękła ci już paruwa? Dawaj dalej, co ty robisz? Na co stoisz? Na co czekasz? Tutaj się zrobi głęboko. Ty jesteś p***nięty, jedź! No serio, zatkamy się tu. No to będzie przygoda. Nie no nie, to już stary, już woda się wlewa. Do Hammera się woda wlewa. To mnie przepuść paruwo, ten Hammer to się nadaje do tarcia chrzaniu. Jestem pierwszy raz tak zesrany. Czym ty jesteś ze strony? Jak gdzieś będzie głęboko i zaczniemy się topić? To lepiej tonąć tutaj niż na zimnym Finlandii. Dobra. Ej, my toniemy. Stary, my toniemy, rozumiesz? Ja przejdę. O nie. To czekaj, ja ci podjadę, żebyś se wsiadł jak człowiek. Jak ty wysiądziesz, to bez nogi wrócisz do tego auta. Pierdolnie zaraz do tej wody. O chuj, wlazł do tej wody. Co za wariat. Co ty robisz? A kto tu kieruje? A co z nami? Kamil niech kieruje! Nie ruszaj się przez chwilę! Ja się czuję jak w Jurassic Parku. Okej! Finally it's a driver, not a pussy! Ja mam telefon i kamerę! Nie zabij mnie! Kurwa! Nie wiem, czy ja podjąłem dobrą decyzję. Za głęboko wchodzimy! I co, i to tyle? A few moments later. Nie wiem, czy tam jechać. Nie jedźmy. Mamy dzieci w domu. Ja bym pojechał, żeby zawrócić. No właśnie, bo to... Nie. No, robi się. Nie. Ten z tyłu gorzej k***a niż przy lataniu. Chłopy te prawie ubił koło. Patrz się teraz. Nie, dawaj za dach, nie rób tak. Kurwa ma!
Kuba wysiadł z fotelem. Wyrwałeś fotel? Tak, żeś się zestrasz, żeś z fotelem wysiadł? Kamil mówi, trzymaj się fotela. No to się trzyma. Stawimy tu razem z tym autem. Nie wiem, jak mam wam opisać zapach, który towarzyszy temu wszystkiemu, ale powiedziałbym, że taki zepsuty żur. I teraz matka każe wam go wyciągnąć z lodówki. To jest właśnie taki żur i taki zapach. Juuu, cała ta paka w żur. One eternity later. Ani centymetra jeden i drugi. To jest waga ciężka. Ani centymetra jeden, ani drugi. No w ogóle gazu nie dawałem na początku, tylko zatrzymałem na haju. Ja poczekam na haju i wtedy zaczął wtedy mielić kołami, nie? Ale tak to nie ma szans. No dobra, ja też mogłem trzymać hamulec, ale ja cię próbowałem przeciągnąć. Zabawa trwa w najlepsze i muszę przyznać, że remis z opancerzonym Hammerem w dieslu jest satysfakcjonujący. Pewnie gdyby miał 6 kół, to by wygrał, no ale nie ma 6, a my tak, więc gdybać se można. Dzień zakończyliśmy w miejscu, w którym moglibyśmy nagrać 40-minutowy film dokumentalny o wszystkich formach życia, które osiedliły się na aucie. Domyć tak długi, tak chlapiący ze wszystkich kół i mający tyle miejsc, do których dostaje się błoto czy piach, sprzęt po jeździe to jest serio z 40 minut gonienia wokoło. Natomiast my wróciliśmy z tego wyjazdu z taką nutą niedosytu. Czuliśmy, że to nie było to, co spełnia normy tutaj na kanale. Że było za mało, że to powinna być bomba, a nie rozgrzewka. Wsiadamy więc następnego dnia rano w auto. Mijamy 3 śmigłowce zawieszone dosłownie 2-3 km koło domu nad szkołą. I już wiemy, że musi się dziać jakiś atak albo strzelanina. No i zasadniczo się nie mylimy. Jadąc koło śmigłowców widzimy obraz z nich na żywo podczas transmisji w telewizji. I to ostatnio się nam zdarza całkiem często. Chyba wychodzi, że to dzień jak co dzień w USA. Kierując się dalej na północ dojeżdżamy natomiast do tajemniczego miejsca, które ciężko było znaleźć i dość niejasnym jest, czy wbijanie na jego teren jest mile widziane, czy wręcz przeciwnie. Z jednej strony brama była otwarta, więc czemu miałby być zakaz? Z drugiej natomiast wszędzie wiszą tabliczki o możliwych strzałach i obecności ludzi z bronią. Wszędzie dookoła jest woda, w której żyją aligatory, są informacje o tym, że mogą tutaj występować węże, a w budce na wjeździe nikogo nie ma. Jedna droga prowadząca w stronę lasu i mokradeł. Sprawdzać czy nie sprawdzać? No i cóż, pewnie każdy z was doskonale wie, że czymże byłby ten kanał, gdybyśmy jednak nie sprawdzili, dokąd ta droga prowadzi. No a podczas kiedy już tam pojedziemy, to dowiemy się, czy w ogóle powinniśmy na nią wjeżdżać. Tak jak wspomniałem, zasadniczo nie ma jasno powiedziane, że nie możemy, ale nigdzie też jasno powiedziane nie jest, że możemy. Tutaj to nawet w ogóle mamy elegancko wylany asfalt. Chyba to jest asfalt. Tak, to nie jest żwir, tylko asfalt. Natomiast jak patrzyliśmy na Google Mapsie, to da się jechać w prawo, da się jechać gdzieś prosto i da się też jechać gdzieś delikatnie w lewo. Tylko że w to lewo kierujemy się do obiektu, który łudząco przypomina jakiś obiekt wojskowy. Więc co, w najgorszym wypadku jedziemy po prostu po 6 gwiazdek. Tak? Jak się wlazło do bazy w GTA, to od razu było 6? A nie 5? 5 czy 6? 5. To jedziemy po 5 gwiazdek najwyżej. Zapomnieliśmy o zajebistej funkcjonalności tego samochodu, znaczy wy ją dopiero co widzieliście, ale my o niej zapomnieliśmy. Mianowicie jak już jesteśmy na takim w cudzysłowie safari, to możemy sobie ściągnąć dach i dać do drugiego samochodu. Ja mam czapkę, więc może mi łba tym razem nie spali, a będzie i przewiewnie, i klimacik będzie fajniejszy. Ale klimacior, taki safari totalne, nie? Dawaj, wezmę z tobą. Ale mi grzeje w czapę. Już
teraz widzę, że jest tutaj znacznie więcej takich właśnie tras offroadowych. Widzę, że można zjechać gdzieś w lewo i nie będziemy przeszkadzać myśliwym, bo ja w tym wszystkim tutaj, to bardziej niż policji, która tutaj ma ogólnie luz w Stanach, to raczej przejmuję się tym, że wyleci tutaj 3, 5 czy 10 gości, którzy siedzą w tych krzakach drugi, trzeci dzień i się na przykład wkurwili, że w tym momencie im coś płoszy zwierzynę, a gościom pośrodku niczego w Stanach, którzy mają karabiny, raczej dość ciężko jest przemówić do rozsądku. Natomiast liczę, że nie będzie źle i nie trafimy na żadnych odpałów. Tak czy siak widzę już jakieś możliwości odbijania w lewo i w prawo, więc chyba to są właśnie takie tereny, na które liczyliśmy w tym wszystkim. Problemy Stanów Zjednoczonych, coś słychać, ale nie wiem, czy to strzały, czy dzięciu. Aligatora poszłeś. Był? No był. Serio był? No był. Oczy mu wystawały. Ty, płynie, ale wielki, weź go przybliż. O kurwa. Ale chyba roślinożerca, bo... Ale wielki, widzicie go? 2. 2 są? Tak. Ty, 2 są koło siebie. Ja powinienem mieć nie czapkę z daszkiem, tylko taki kapelusz jak Indiana Jones i szukać tego. O kurwa! Płyną. Już, teraz do nas na pewno przypłyną. Ty, znaleźliśmy aligatory i to 2. A gdzie płyną? Tu gdzieś? Tamtą. Odpływają od nas? No, rozłożył sobie ręce, żeby zahamować. Ja pierdzielę, widzę National Geographic, nie? A w tym kapeluszu to w ogóle Indiana Jones w kolaboracji z National Geographic i Dawes. Ale wielki jest. Poczekaj, spróbuję go z brzegu. Coraz odważniejsi ci operatorzy. A jest! Wystaje mu głowa! Wysiądźcie, patrzcie tam! Cip. I jak coś to wypierdalaj stamtąd. Dobra, zarządzam, przemieszczamy się dalej, ale achievement zdobyty, całkiem nieźle nam poszło. Niepokoi mnie ten rowerek dziecięcy, który tam leży przy wodzie, ale może przypłynął skądś indziej. W każdym razie wzbudza niepokój. Nie płoszmy już dinożarła, w sensie aligatora, niech se żyje w świętym spokoju, my nie chcieli go odstrzelić. Chociaż tutaj, w miejscu, w którym jesteśmy, polowania na aligatory są legalne. Tak jak u nas się chodzi polować na dziki i sarny, tak tu się chodzi na aligatory. Natomiast lecimy dalej, może znajdziemy jeszcze coś ciekawszego, a może znajdziemy jeszcze jakieś fajniejsze miejscówki, a może znajdziemy jeszcze większe aligatory. Mamy pełno błota w środku, ale jest zajebiście. Wodą walę. Kurwa, jak tu dostaniemy tym sypem na ryb. Nie puszczaj gazu. Co? Nie puszczaj gazu. Jestem cały w tym gównie, bez kitu. Dobrze, że Jerry mówił, że tu jest taka skóra w środku, która właśnie do tego jest przystosowana. Jest cały... I leci dzielnie dalej dronem. Patrz za szybę wokół. Jeszcze nie możemy panikować, ale chyba mamy problem, Damianku. Na 4 koła się zakopaliśmy, zaraz przełączę na 6, zobaczymy czy na 6 też. Dobra, spróbuję tak bardzo low. Dobra, przełączone na 6 kół i pomijając to, że w lusterkach widzę jedno wielkie gówno i że jesteśmy cali w błocie, to wyjechałem bez pierdnięcia. Apokalips, test zaliczony. Uwaga! Wygląda na głębsze, ale przeszliśmy. Dużo głębsze. Tu żeśmy byli dużo głębiej. O k***a. Może tak boczkiem. Tylko czy nie jest tak głęboko, że nas przewróci? No i po co mówisz? Bym się nad tym nie zastanawiał, tylko pojechał. Teraz mam z tyłu głowy, że się wyjebać na moją stronę. Kurwa! Miałam otwartą buzię. Bagnisty deszcz, bagno! Co tutaj robicie? Bagno. O, to będzie dobre. Ja pierdolę. Tłaty błota. O nie! Nie!
Siadamy? Co zobaczyć? Czy co ty chcesz zrobić? Nie, zostaję. Ej, auto wygląda bardzo źle. Ej, a może... Powiem wam szczerze, że wygląda gorzej niż się wam wydaje. Trochę siedzisz. Yeah. Dziękuję. Coś się przypiekło w tym aucie. No tak, błoto na wydechu. Błoto na wydechu, au! Au! Przemek, zechciałbyś mi pożyczyć czapeczkę na chwilę? Czemu? Bo nie chciałam mieć gówna we włosach. Ale chciałaś przed chwilą. No właśnie. No to co? Proszę, czapeczkę, Przemek! Nie ma czasu na czapeczkę, gówno leci z nieba! Zgadł. A wyjechaliśmy chociaż z tej kołdry? Wyjechaliśmy z kałuży, ale nie wiem, czy nie zaciągnął wody. Możemy to sprawdzić jakoś? No tak, czy filtr jest w wodzie, możemy sprawdzić. Uwaga, pierwszy raz go widzę. Kurwa, co ja mam na mordzie? O, wpytę. Wiem, że tego oczekiwaliście. Mówiłem, że nie może być byle jak. Nie wiem, czy my tego oczekiwaliśmy, wiesz? Powiem ci, że trochę jesteśmy nieprzygotowani, jakby to teraz nie miało jechać. Ten dach źle, żeśmy ściągnęli. To było taktycznie głupie, nie? A będzie i przewiewnie, i klimacik będzie fajniejszy. A, kurwa, gorąco. Ale sądząc po tym, gdzie jest linia wody tu, to jest mokry, bo on jest gdzieś tutaj. Szkoda, że nie ma z nami Hana i reszty jadącej drugim samochodem. Kurde, ta kałuża, to powiem ci, to nie jest kałuża. A w tej wodzie co pierwszą przejeżdżałeś? No to daleko jesteście, a nie wiem, czy my żeśmy wody nie pociągnęli do filtra. Czemu mi nie odpowiadasz? Jesteś zaniepokojony, czy nie dotarła wiadomość? Póki nie krzyczysz, że toniecie, to jestem jeszcze póki co spokojny. Stary, my toniemy, rozumiesz? No, auto zgasło po wyjeździe z kałuży, która miała z 1,5 metra głębokości, więc jakieś wskazówki? To niedobrze, jeżeli mówisz poważnie. Co? Dawaj znać, ale my tam nie dojedziemy. Nie masz szans, kurwa, żeśmy próbowali na wszelakie sposoby, żeby tam wjechać. To dawajcie pieszo. Teraz widać, jakie to jest głębokie, bo żeśmy wylali trochę wody i zobacz, jak to w dół idzie. Nie no, głębokie fest. Na tej prędkości przejazdu, którą my żeśmy mieli i tej ilości wody, która szła do góry i tylko było takie 3 sekundy zawahania, czy to wszystko z tej góry spadnie prosto przez otwarty dach, czy się rozleci gdzieś po bokach. No i tak z 80% się rozleciało po bokach, a z 20% spadło do środka, co zresztą widać. Natomiast auto jest tak uwalone. No nie jest wybornie, ale chyba dramatu też nie ma, natomiast tu jest film. Klapło do filtru. Nie ma dramatu, no nie pływa, tylko zaciągnął wodę. Patrz tu, widzisz? O kurde, ty, tutaj wody troszeczkę jest. No, pociągnął to. Nie ma dramatu, no nie pływa. Trzeba ususzyć filtr i wyciągnąć tamtą wodę. Jakąś szmatą albo koszulką czy czymś. Dobrze, że jesteśmy przygotowani, mamy tutaj, prawda, sprzęt. To są nożyczki i mamy jeszcze trytytki. Trzymaj. Machaj i dmuchaj. To nie pluj. Tego jeszcze nie grali. Weź mi ktoś poświeć. Czy mogę sobie buta założyć? Toróweczka, no. To jedyne, co było na szybko do poświęcenia. Ja akurat nie mam skarpetek. Poświeć mi kto. No dobra, najpierw jedno powiem. Chłopaki, nie ma skarpetki. No w głowicy jest. Chwila prawdy.
Jak ty wyglądasz na tle tych drzew z tym kapeluszem. Dobra, ogarniamy wam pomoc. Przyjechał ziomek też jeepem, k***a, nie? I jedziemy za nim, ja z nim pogadałem, on pomoże nam wyciągnąć twoje auto. Ja czy wiedzą gdzie jechać, czy trafią zupełnie. Przygoda chuj, jedziemy za nim. No, jeśli wiesz co, na tym końcu trzeba będzie świecę, wiesz, wyciągnąć, wydmuchać go, kurwa, okręty i to jest skrytkowi, kurwa, dopiero, bo będzie tam zalany i świece są zalane i lecimy nim to odpalić. Nawet bym to tu zrobił, Damianku, tylko kurwa jedyne co mamy to nożyczki w tygryski, którymi odkręciliśmy ten dolot. A few moments later. Dobra, pakujcie się jak najszybciej, trzeba jechać, bo jak go zostawimy na wolnych, to on może znowu paść. Lecimy dalej, postaram się teraz już wolniej przejeżdżać. Liczmy, że to było pierwsze ostrzeżenie i że po prostu teraz trzeba wyciągnąć z tego lekcję i przejechać już troszeczkę w normalniejszy sposób. Postaram się teraz troszeczkę bardziej omijać wody, omijać tego błota, jechać troszeczkę bardziej piaskiem, ale podsumowując jednym zdaniem, dobry Apokalips, dobry sprzęt, dał radę. Kto ma radio? Sprawdźmy, czy słyszymy się już z nimi. Słyszymy? Co tam kurwa było? Kurwa, tyle co wyłączyłem to GoPro. Wyłączony, bo się nikt nie spodziewał. Kurwa, jakby Przemkowi wcisnęli przycisk katapulta. Ja nie dotykałem przy ziemi. Ja widziałem, ty byłeś w obie głową. Lot of blessings piling up that I ain't even wish for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. Jak to było, że te kosmetyki samochodowe wychodzą, tak? Dobre będą czy nie? Poradzą sobie z tym. Bo mam kandydata. Ile mycie u pana? Ja. Chodźcie sobie zobaczyć środek, bo my Nie. żeśmy bez dachu tam pojechali. A cleanera do środka też będziemy mieć. No i widzisz. Seven, to jest wszystko. Kurde, zamknę, żeby ten brud od was nie przeszedł. Nie! Ale chodź się przytulimy, no chodź. Pa, środek otwiera. O, Kamil. Nie, no nie ma takiego... O nie! O, no chodź tu się przytulimy. Nie jest źle. Nie, no nie. Dawaj na pakę. Ty wsiądziesz na pakę, ja przyjadę powoli. A czemu ty chcesz mnie upierdolić? Nie podoba ci się. O kurwa. Patrzcie to. Ale syf. Nie, że ty jak z gry wygląda. Ty, bo tutaj są jakieś k***e owady, szerszenie, chłopy, chłopaki, jedźcie do tyłu, bo tu są szerszenie. Kurwa mać, ej, bo to gryzie. Nie idzie teraz. Normalnie takie k***e bydlaki. Trzymaj kapelusz, żeby ci jakaś małpa nie z***ała. Ona nas pokonała za pierwszym razem. O, zgasł. Zgasł w tym samym miejscu. O k***a, znowu są te k***y wielkie. Jego coś tam gryzie, patrz. Dobra, tym razem z założonym dachem, świnią na pace i innym składzie w środku dotarliśmy do miejsca, w którym wcześniej byliśmy zmuszeni do odwrotu. Mamy zapięty napęd na 6 kół i specjalistów do spraw wyciągania. O k***a. O nie. Czekaj, wraca. Dobra, chuj, raz się żyje. Trzymaj się. Ty, daję sobie radę ten jeep. Ej, kur... Normalnie jak na safari. Zamieniacie się? Nie, ja tam nie idę. Kurwa, przecież to jest luz w chuj. O kurwa, jakie to jest wielkie. Po prostu teraz trzeba wyciągnąć z tego lekcję i przejechać troszeczkę w normalniejszy sposób.
się zaczynały robić takie od nas po prostu oleiny, że już byliśmy w takiej kołysce. Tam takie szerszenie były. Takie muchy. Takie k***y wielkie. Ja się tego bałem. No nie wiem, czy to jakiś jad, nie wiem, co tam może być. Funkcjonalność 11/10. On może teraz, ale ogólnie wygląda kozak. Test funkcjonalności, patrzcie, tu się wszędzie leje, zdany poza skalę, 11/10. Nie dość, że to wygląda, to do tego wszystkiego to jedzie i jest funkcjonalne, tak jak powiedziałem. 11/10 do miasta, macie 6-kołową ciężarówkę, która normalnie jedzie do miasta i robi zajebiste wrażenie, jest czysta, ładnie zbudowana, robi zajebistą robotę, ale gdyby tego było mało, jedziecie w takie miejsca jak tu, a naprawdę, widzieliście, było głęboko, było ciężko, było momentami tak, że już musieliśmy się cofnąć, przejechać większym pędem, albo cofnąć, przejechać mniejszym, albo cofnąć, objechać gdzieś dookoła. I ten sprzęt naprawdę dał sobie radę. Z jedną, jedyną szkawką, no ale jak dostał wody do filtra powietrza, którą musieliśmy wyciągać skarpetą, no to tak to już zwyczajnie jest. Musimy znaleźć teraz jakąś myjnię. Bo ale wielkie są te szerszenie, rzeczywiście. Widziałeś to? Nie. A dobra, widzę, na dachu siedzą. Jest grubo, nie? Patrzcie to, pa. I tego jest masa i to ma żądło w dupie. Ale dobra, zaraz stąd uciekamy, bo to się skończy, że to wstrzyknie jakiś jad i chłopie wszyscy poumieramy. Ale tu, pa. Błotniki ważą plus 100 kg. Niesamowite, fajne, zajawa fest. Naprawdę jak ja w offroadzie jestem laikiem i w ogóle to jest dla mnie taka nowa zajawka, to powiem wam szczerze, że tym sprzętem, kiedy ten kompresor jeszcze do tego wyje, to jest naprawdę fajna rzecz. W szoku, nie? No, ale nie ugrzęzło i w ogóle. I że te 6 kół się nie zakopało i że to tyle waży, a nie siadło. Ale jak teraz wygląda w ogóle. O, nowa okleina, cieszę się, nie? Trzeba to umyć, jak tego nie umyjemy, to jest koniec, nie? I to jak najszybciej, a przez boczne szyby i przez lusterka nic nie widzę. Trzeba szukać myjni, no. A na myjni trochę tego wyleci. Takie wyprawy jak te realizowane są niezmiennie od lat na tym kanale i z ogromną przyjemnością, mimo tego jak wszystko się zmienia, wciąż mogę powiedzieć, że mamy uśmiech na mordach tworząc te treści, zwłaszcza widząc jak wielu z was to docenia i traktuje jako rozrywkę, po prostu fajną treść. Dose to marka, która za pośrednictwem sprzedaży puszek jest w stanie połączyć nas jako twórców z wami jako odbiorcami. Żółty Dose skierowany jest do wszystkich grup wiekowych i na pewno na tym jeszcze nie koniec, zapowiadam. Mamy wiele planów z rozmachem równym temu, co trwa obecnie, czyli 2 milionom złotych do wygrania dla was. A, jeszcze zamykając temat logo, bo przecież naszczekane w necie, że ukradliśmy, jak się okazało, że jednak jest luz, no to wszyscy po temacie. 1000 osób gadało, że zwinięte, ale jak firma dodała info, że przecież luz i że nie zauważyli wiadomości od nas, to ledwie parę osób zwróciło honor. Dobijając więc, po pierwsze, kontakt nie nastąpił tylko raz, tylko wielokrotnie. Po drugie, nie tylko z mojego konta, ale również z konta Kamila z Ameryki, żeby kraj pochodzenia wiadomości się zgadzał. A gdyby tego było mało, prośby o kontakt również w komentarzach. Wciąż mało? No pewnie, że mało. Wysłaliśmy również maila, a gdyby tego było wciąż za mało, to próbował się do nich dodzwonić nawet mój własny prawnik w Stanach. Na finał, żeby taka, wiecie, wisienka na tort była, upomniałem się do tej firmy, bo mi nie odpisywała, że dalej jestem otwarty na rozmowy, bo mi nie odpisali, czy chcą jakiś hajs, czy co, a ta odpisała mi, że sama z siebie nie chce żadnego hajsu, nie uważa tego za konieczne, bo to nie jest żadne zajebanie loga, nie ma żadnego problemu i życzą nam powodzenia. Ale co wykrzyczane parapety, to wykrzyczane, co? No pewnie, że tak. Tym, którzy stworzyli ten kanał ze mną od początku, dziękuję za bycie normalnymi. Resztę tych wszystkich szczekaczy parapetów chciałbym zachęcić, nie oglądajcie tego. Po prostu nie oglądajcie tego kanału. Widzimy się na rozgrywce o sztabki. Nara.